Szanowny posiadaczu Switcha, w tym filmie nie znajdziesz zupełnie nic, czego byś jeszcze nie wiedział. Film jest moją mocno spóźnioną recenzją i opinią na temat ostatniej konsolki Nintendo. Jeśli jednak zamierzasz obejrzeć ją do końca, zapraszam. Nie jestem fanem Nintendo, mówiłem wielokrotnie, trochę mi nie po drodze z cukierkowatą, sweetaśną grafiką, jaką oferuje Niny w swoich produkcjach. Nie uważam jednak, że to gry dla dzieci. Już GameCube i Wii przekonały mnie, że pod powłoką fajnych, sympatycznych platformerów kryje się mordercze wyzwanie, które wymaga sporych skillów, aby ukończyć niektóre gry na 100%. Nie śpieszyło mi się też ze Switchem, odpalałem sobie wszystkie recenzje Quaza, aby posłuchać, co tam Nintendo zmalowało i choć wierzyłem, że gry są wypasione w opór, jakoś mnie do nich nie ciągnęło. Dzięki zbiórce na streamach udało mi się zebrać na Nintendo Switch i postanowiłem sobie też sprawdzić najnowsze cudo od Nintendo i zobaczyć, czy faktycznie jest tak dobre, jak niektórzy piszą. Tutaj chciałbym podziękować każdej osobie, która wbiła na stream i wrzuciła swój ciężko zarobiony grosz na zbiórkę. Mój wybór padł na Switch określany mianem V2. Jest to druga iteracja konsoli, która w zasadzie nie różni się niczym, poza tym, że pobiera trochę mniej prądu, no i przy okazji pracuje dłużej. W pudle z konsolą dostajemy dock, 2 joycony, ekranik, tudzież tablet, 3 madełko w kształcie pada i 2 zaślepki ze strapami na nadgarstki. Nie używam fachowej nomenklatury Nintendo, bo lubię nazywać rzeczy po imieniu. Mój wybór padł na wersję Neon w dość odważnych, intensywnych kolorach. Podłączenie konsoli jest niezwykle proste. Dock łączymy z zasilaniem i telewizorem i w zasadzie to wszystko. Konsola może działać w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym. Jest to trochę logiczne przedłużenie pomysłu padletu z Wii U, które również działało w podobny sposób, choć tryb przenośny był, nazwijmy to, półprzenośny. Rozwiązanie oczywiście ma swoje zalety, ale też i wady. Zalet nie sposób nie docenić. Możesz odpalić grę w stacjonarnym trybie, potyrać trochę, następnie pojechać na imieniny do babci i wziąć ze sobą przenośnego Switcha i kontynuować grę w najlepsze. I to jest spory plus, bo w jednej cenie mamy i przenośniaka, i stacjonarkę, choć nie nazwałbym Switcha konsolą kieszonkową. Zamiana trybów następuje w banalny sposób. Wtykamy tablet w dock i już mamy tryb stacjonarny. Tablecik oczywiście ma ekran dotykowy o przekątnej 6,2 cala. Jest też możliwość podpięcia słuchawek oraz podgłaszania i ściszania. Zadbano też o niewielką nóżkę, dzięki której można postawić go na stole. Pod nią znajduje się też gniazdo na karty microSD. Po bokach tablet posiada specjalne szyny, w które wsuwamy joycony. Samo wsunięcie daje nam ten satysfakcjonujący klik, który obok samego sprzętu jest też generowany dźwiękowo przez konsolę. Szyny w tablecie są metalowe, więc nie ma co się martwić, że się z czasem wyrobią. Jednak po drugiej stronie w joyconach są plastikowe. W kwestii trwałości połączeń wypowiem się za jakieś 2 lata. Joycony to ciekawy sprzęt, mogą służyć autonomicznie jako 2 osobne minipady, ale niestety tutaj przyznam, że dla mnie to kiepski pomysł. Owszem, działają, ale są bardzo małe i zwyczajnie niewygodne. W Mortala tak nie pograsz. Można je wrzucić do trzymadełka i uzyskać pełnoprawny pad, który jest ok, ale o ergonomii pada z PlayStation czy Xboxa można niestety pomarzyć. Nie jest źle, ale widać, że i Microsoft i Sony wypracowały przez lata kształt padów, który sam wchodzi w łapy. Możliwe, że to kwestia przyzwyczajenia. Kolejnym trybem jest podpięcie joyconów na boki tabletu, uzyskując konsolę przenośną i wypada to całkiem spoko. Można się uwalić jak mors na wyżej i tyrać na małym ekraniku. Ostatni sposób to trzymanie każdego joyconu w osobnej łapie i tak też można grać, co paradoksalnie jest chyba najwygodniejszym dla mnie sposobem. Same joycony kryją jednak w sobie sporo niespodzianek. Obok wibracji haptycznych zaprojektowanych przez Immersion Cooperation mamy także akcelerometr i żyroskop oraz, co ciekawe, kamerę na podczerwień. Nintendo dorzuciło do padów kilka funkcji, np. przycisk, którym zrobimy od razu zrzut ekranu. Nawet spoko dla osób, które chcą się pochwalić fotką na socialach. Nie to, że jest to jakaś nowość, ale miło, że pamiętali. Jeżeli jednak chcemy każdego z nich używać autonomicznie, w pudełku znajdziemy również 2 zaślepki ze strapami na rękę, które przenoszą 2 triggery na górę zaślepki. Pomysłowe. Nintendo zdecydowało się na autorski nośnik. Zamiast płyt Blu-ray czy nawet DVD mamy specjalne karty pamięci. Nie był to zły pomysł z punktu widzenia ekonomii. Czytnik zajmowałby dużo miejsca i pewnie można by było pójść w coś w stylu UMD, ale urządzenia tego typu są prądożerne, co wie każdy, kto miał pierwsze PSP, więc pomysł kart pamięci wydaje się całkiem przemyślanym rozwiązaniem. W zakupionym pudełku z grą znajdujemy jedynie niewielką kartę, którą wkładamy w górę tabletu i już. Gra jest gotowa do odpalenia.
odpalenia. Jeśli chodzi o moc Switcha, Nintendo już dawno przestało kopać się z Sony i Microsoftem. Switch działa na chipsecie Tegra X1. Chip nie jest szczytem techniki, został zaprojektowany przez Nvidia do obsługi tabletów i smartfonów. Identyczny chipset znajdziemy chociażby w Nvidia Shield, który stoi u mnie pod telewizorem. Chipset nadal jest całkiem mocarny i Switch pokazuje, że spokojnie można obsłużyć nawet najnowsze tytuły, choć oczywiście nie oczekujmy od gier 4K. W trybie mobilnym gry śmigają 720p i choć dziś wydaje się to zabawną rozdzielczością, to niewielki ekranik doskonale maskuje niską rozdzielczość obrazu. W trybie stacjonarnym mamy 1080p i ewentualnie 60 ramek na sekundę, choć nie jest to standardem. Są gry, które renderują obraz w niższej rozdzielczości. Na koniec dodam, że ta sama gra w trybie stacjonarnym i przenośnym oferuje różne rozdzielczości, co jest zresztą logiczne. System operacyjny Switcha jest dość biedny, znaczy jeśli przyzwyczailiście się do rozpasanych menusów PlayStation 4 i Xbox One, tutaj jest wyjątkowo skromnie. Gry wybieramy z kafelków, można w każdej chwili wejść do opcji i pozmieniać kilka elementów, ale są to standardy, więc szału tutaj nie ma. Menu działa sprawnie, można szybko przejść do wybranych funkcji. Jest oczywiście sklep Nintendo eShop, gdzie dość szybko możemy zakupić wybraną grę. Tytułów jest naprawdę sporo, a ceny, jak to bywa przy innych sklepach, dość zróżnicowane. Ściąganie gry jest dość szybkie, choć konsola nie pokazuje prędkości pobierania. Po pobraniu automatycznie pokazuje się kafelek z grą. Wszystko w Switchu jest uproszczone do granic możliwości, choć niekoniecznie zawsze to musi być zaletą. Konsola ma też wbudowaną pamięć na nasze zapisy gier, jak i pobrane rzeczy z internetu. Nie ma tego dużo, 32 GB na chipsecie eMMC. Oczywiście możemy powiększyć pamięć wrzucając kartę microSD o pojemności maksymalnie do 2 TB. Jeśli chodzi o dock, to jest to urządzenie, do którego wpinamy kabel HDMI i zasilanie. Są tam 3 wejścia USB, 2 w standardzie 2.0 i 1 w standardzie 3.0. Kable, jak i USB są ukryte za specjalną klapką, także chroni to trochę przed kurzem. Jeżeli chodzi o przechodzenie pomiędzy trybami stacjonarnym a przenośnym, z moich spostrzeżeń warto od razu zainwestować w hartowane szkło na tablet, bo wkładanie i wyjmowanie go z docka może i jest banalnie proste, ale czasami poszorujemy szybą po plastiku. Niby mała rzecz, ale warto o niej pamiętać. Tablet z dockiem łączy się przez złącze USB-C umiejscowione na dole docka. Włożenie go na miejsce automatycznie zaczyna go ładować. No dobra, ale jak się w to gra? Początkowo nie mogłem się przyzwyczaić do pada. Jest mały i średnio wygodny. Najlepiej mi się grało mając każdy Joy-Con osobno w dłoni. Głównie grałem w Mario Odyssey, które wydawało mi się dobrą grą na sprawdzenie Switcha. Fajna kolorowa platformówka z masą pomysłów. Widać, że w Nintendo nadal drzemią ogromne pokłady kreatywności. Na pewno świetnym patentem, szczególnie dla najmłodszych graczy, jest Nintendo Labo. Składanie kartonów to ciągłe mruczenie pod nosem, że to nie będzie działało i nagle okazuje się, że działa i to wyjątkowo dobrze, a przy tym jest to nawet zabawne. W mojej opinii hybryda konsoli przenośnej i stacjonarnej okazuje się niezłym rozwiązaniem. Jednak trzeba pamiętać, że nie jest to tak przenośne jak PSP czy 3DS. Większy ekran plus dołączone do niego kontrolery tworzą wcale nie taką małą zabawkę. W trybie stacjonarnym w zasadzie grasz jak na normalnej konsoli, choć mocno kwadratowy pad średnio jest wygodny, choć doceniam niesymetryczne ułożenie gałek jak w padzie do Xboxa, które w mojej opinii lepiej się sprawdza niż symetria w padzie do PlayStation. Jestem na początku odkrywania Switcha, jeszcze dużo gier przede mną i część informacji pewnie uda mi się zaktualizować i trochę zmienić zdanie. Niemniej, Nintendo od lat zaskakuje kreatywnością nie tylko w hardware'ze, ale i software'ze. Jak bardzo byś nie lubił Sony albo Microsoftu, nie sposób nie przyznać, że w kreatywności przoduje Nintendo, a Switch jest tego doskonałym przykładem.